jeśli można, dwa słowa o Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, która została zainicjowana u schyłku lat 60. przez ówczesne władze Ministerstwa Oświaty i Dyrekcję Instytutu Badań Literackich. W 1970 roku olimpiada ruszyła i obejmowała wyłącznie szkoły średnie z terenu całego kraju, z całej Polski. Od roku 1990 rozpoczęliśmy prowadzenie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w szkołach polskich na Litwie. W kolejnych latach uruchomiliśmy ją na terenie Łotwy, Białorusi, Ukrainy, potem Słowacji, Czech, Rumunii, sporadycznie Węgier, był ktoś z Estonii. Od kilku lat poprzez Ośrodek Rozwoju Edukacji Polskiej za granicą prowadzimy również olimpiadę przez internet w krajach Europy Zachodniej. Przystępują uczniowie z Grecji, z Francji, Szwajcarii, Belgii, Niemiec. Mieliśmy kiedyś uczestniczkę z północnej Afryki, co było dla nas bardzo poruszające. Ich wszystkich ściąga tutaj zainteresowanie polską literaturą. Można z nimi rozmawiać jak z młodymi historykami literatury. Bardzo często jest tak, że już po kilku latach wracają do Instytutu Badań Literackich, ponieważ skończyli studia polonistyczne w Polsce i zamierzają teraz zrobić doktoraty, uzyskać stopień doktora, napisać rozprawę doktorską. Bardzo ciekawym doświadczeniem jest rozmowa z uczestnikami Olimpiady Polonistycznej. Jest oczywiste, że interesuje nas zawsze, co powiedzą uczniowie z kraju. To są młodzi ludzie świetnie przygotowani. Tak dobrze, że bardzo często z uwagą słuchamy odkrywczych sądów związanych z ich własną lekturą znanych nam przecież dzieł literackich, ale każde pokolenie przychodzi ze swoimi doświadczeniami i kompetencjami lekturowymi i odczytanie każdego pokolenia, czy przez przedstawicieli każdego pokolenia jest inne, tekstów literackich, inne, ciekawsze, zawsze przynosi do coś nowego. Rozmowa z uczniami, którzy przyjeżdżają spoza Polski do Instytutu Badań Literackich na Olimpiadę Polonistyczną, ma też inne walory. Powiedziałbym o dwóch. Jedne to rozmowa z tymi, którzy patrzą na polską literaturę z perspektywy odbiorców własnej literatury ukraińskiej, czy litewskiej, albo białoruskiej. Dostrzegają wówczas w polskiej literaturze nowości, które dla nas są nieczytelne, dlatego że są zbyt mocno związane z polskimi tradycjami, polską współczesnością, która nie jest, mimo takiej globalizacji widocznej na każdym kroku, udziałem wszystkich młodych ludzi w Europie Środkowo-Wschodniej. Druga sprawa to język, jakim mówią. Jest oczywiste, że polszczyzna w kraju jest zróżnicowana. Stopień tego zróżnicowania nie jest jednak duży i wraz z rozpowszechnieniem się wszelkiego rodzaju komunikacji i narzędzi tej komunikacji różnorodność językowa się niestety zmniejsza. Ale jeszcze 20 lat temu czy 15 lat temu młodzi ludzie przyjeżdżający z Białorusi potrafili używać powszechnie wykorzystywanych w Polsce terminów w starym znaczeniu etymologicznym sprzed 100 lat. Potrafili też używać czasu zaprzeszłego w żywej mowie. Zrobiłem był coś, zrobiłam była coś. To było zdumiewające przede wszystkim dlatego, że my zatraciliśmy już te gramatyczne bogactwo języka polskiego. Od kilku lat uczestniczą w olimpiadzie młodzi ludzie z terytorium Bukowiny, z Rumunii, okolic Suczawy i góry Homorlui. To druga miejscowość, gdzie jest polska szkoła średnia. Mówią jeszcze inną polszczyzną, bardzo ciekawą, mówią bardzo ładną polszczyzną literacką, jak zresztą wszyscy uczestnicy bez wyjątku, ale od czasu do czasu słychać w ich wypowiedziach wyrazy, którym nadają inne znaczenie niż u nas to się dzisiaj w Polsce dzieje. Bardzo to jest ciekawe i ożywcze dla nas, bo to uświadamia, że polszczyzna jest różna i pełnoprawna we wszystkich tych miejscach, z których pochodzą Polacy przyjeżdżając na Olimpiadę Polonistyczną.